Jak na odpuście. Siemanko strzelcy, dzisiaj opowiem Wam, jaki karabinek był moją pierwszą wiatrówką oraz co polecam jako pierwszy sprzęt do strzelania, nadający się nawet do strzelectwa terenowego Hunter Field Target. Oczywiście jest to tylko moja opinia, jeśli macie jakieś inne propozycje, chętnie się z nimi zapoznam, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Długo zastanawiałem się, co wybrać na swój pierwszy karabinek PCP, na sprężynach się nie znam i mogę powiedzieć w zasadzie tyle, że R-Arms Pro Sport TX200 lub HW97 są polecane przez innych strzelców i gdybym chciał swoją pierwszą sprężynę, pewnie którąś z nich bym wybrał. Jednak nigdy wcześniej nie miałem popularnej Chinki i chciałem wyjść delikatnie o poziom wyżej. Skupiłem się więc na wyborze swojego pierwszego karabinka PCP. Założenia były proste. Miał być ładny, najlepiej wersja Tactical, ale na szczęście tego błędu nie popełniłem i wybrałem wersję w drewnianej osadzie. Dodatkowo chciałem, aby karabinek był z kartuszem na powietrze, bardzo celny, zbudowaną szyną montażową, żeby można było zamontować jakąś lunetę i strzelać rekreacyjnie do tarczy, kapsli, zapałek, niekoniecznie puszek. Po prostu chciałem strzelać dalej i celniej niż na maksymalnie 20 metrów. Nic lepszego nie wymyśliłem zarówno teraz, jak i kilka lat temu, gdy zaczynałem swoją przygodę z Hunter Field Target. Wciąż uważam, że na początek najlepszy stosunek jakość-cena będzie miał ten oto karabinek. Za około 3000 zł macie nową wiatrówkę prosto od producenta, a używane modele tego typu można kupić na rynku wtórnym znacznie taniej. Wiem, nie jest to mało, ale wierzcie mi, taki sprzęt długo Wam posłuży, mega cieszy, a do tego super wygląda i jest bezodrzutowy. Każdy może z niego strzelać. Wiatrówka, którą wybrałem, ma już budowany kartusz. Można zamontować lunetę, jest 4,5 mm, nadaje się do strzelectwa terenowego. Daje prędkość około 240 metrów na sekundę i jest do 17 J, czyli w praktyce mogę nim rekreacyjnie za swoim domem swobodnie strzelać nawet na dalsze dystanse, oddając do 80 strzałów. Poznajcie mój stary, nowy karabinek R-Arms S400. Co prawda wiele lat temu mój pierwszy karabinek to był R-Arms S410F, ale główna różnica polega jedynie na tym, że miał magazynek na 10 sztuk śrutu. Z perspektywy czasu według mnie takie rozwiązanie nie ma sensu, bo od razu musicie dokupić ze 3 magazynki, żeby w kółko nie ładować. To jest R-Arms S400 w wersji Carabine, mniejszy od wersji Classic. Mniejszy kartusz, krótsza osada i niecałe 3 kg. Fajny, lekki i poręczny. Lufa markowej firmy Lothar Walther daje na wstępie informacje o dużej precyzji tej wiatrówki. Na boku ma wyżłobienia, które nie powodują uślizgu ręki. Mega dobrze leży. Dwupozycyjny spust, gdzie mamy regulację oporu i pozycji. Przydaje się do precyzyjnego strzelania. No i klasyczna dźwignia ładowania odciągana do tyłu. Mnie się podoba. Moja pierwsza wiatrówka ma kilka mankamentów. Nie posiada regulatora, więc śrut nie ma takiej samej prędkości w całym zakresie kartusza. Kartusz ma wbudowany, co ogranicza ilość strzałów i trzeba doładowywać pompką lub z butli nurkowej. Nie posiada palm restu, nie posiada regulowanej baki i praktycznie żadnej stopki poza widoczną gumą. Niemniej jest bardzo celny i według mnie bardzo dobrze spisze się na pierwszy sprzęt nie tylko do Hunter Field Target, ale też do zwykłej rekreacji. Pierwszy problem, jaki mamy z karabinkami PCP w ogóle, to jakoś musimy je naładować. Niestety, to nie koniec wydatków na pierwszą wiatrówkę PCP. W zestawie nie ma pompki, jakoś to powietrze trzeba wtłoczyć do kartusza. Więc albo kupię pompkę, której osobiście nie polecam, bo chcę postrzelać, a nie iść na trening siłowy, albo wybiorę butlę. Można kupić używaną, nurkową albo strażacką. Ważne, żeby była na powietrze. Może być też kevlarowa zamiast stalowej, ale to już spory wydatek. W każdym mieście lub gminie ktoś ma kompresor, czy to straż pożarna, czy to sklep nurkowy i za parę złotych napełni butlę. Do tego jeszcze w zestawie brakuje przetoczki, aby podłączyć butlę do karabinka i potrzebuje jeszcze jakiejś optyki i montażu. Najlepiej jakiś niski, bo karabinek nie ma regulacji policzka, czyli nie ma regulowanej baki. No i co? Tyle.
R-Arms S400 to bardzo fajny karabinek w kalibrze 4,5 mm z dozwolonym w Polsce limicie do 17 Juli bez pozwolenia. Z lunetą Valiant waży tylko nieco ponad 3 kg i co ważniejsze, wyjmujesz z pudełka i od razu strzela. Jeden dzień później jestem na arenie treningowej. Tarczę sobie ustawiłem na 15 metrze i czas przetestować karabinek w boju. Plan jest taki, no warunki są jakie są, więc nie wyzerujemy się, bardzo dzisiaj wieje. Żeby przestrzelić cały kartusz w R-Armsie, zmierzyć jego prędkość, myślę, że się uda. Jest inna luneta, Valiant Temys 10-32, strasznie wieje. Będziemy mierzyć to przez chrono i zaczniemy od tarczy na 15 metrze. Jedna kreska powyżej środka. Dużo do góry, dużo do góry. I celujemy w środek. Strasznie ciężko dźwigniać. O. Czyli dobra. W dół. Co 2 kliki. I w prawo. Środek. I jeszcze w dół. Za 3 kliki. No dobra, czas teraz na drobną modyfikację. Tarcza idzie na 25 metrów. Dobra. Nowy set. Piąty metr, mamy tarczę i no przez to, że dzisiaj tak strasznie wieje, ciężko coś powiedzieć o skupieniu, ale tutaj widzicie skupienie na 25 metrów, takie w miarę dobre. No to jest za duże, to jest duże, ale to już jest lepsze. Powoli zbliżamy się do końca kartusza, prędkość aktualna 224, zostało jakieś 110 bar, jeszcze pewnie 20 strzałów mniej więcej. Ale tu już musimy sporo korygować, jak widzieliście. No ale cóż, pierwsza wiatrówka nie ma regulatora, który stabilizuje cały czas tą samą prędkość. Niemniej można mieć stabilne strzały, podsumujemy to, zobaczymy. Sam jestem ciekaw. Przez ostatnie 20 strzałów, jak spadała nam tak drastycznie prędkość z tych 220 do 190 poniżej tam 9, to cały czas robiłem skupienie na 25 metrów. Tutaj strzelałem w to miejsce, więc w sumie nie najgorzej, powiem wam. Muszę przyznać, że jest celne. Te odskoki tutaj to jest wiatr lub moje błędy. Teraz sobie napompuję kartusz. Do następnego. Mamy jeszcze jedną rzecz do zrobienia, jeśli chodzi o karabinek. Wczoraj przestrzelaliśmy cały kartusz i prędkość początkowa była 233, 232. Musimy zwiększyć tą prędkość do tak 240, żeby dobrze nam śrut leciał. Tutaj mamy imbusy dostarczone przez producenta. A tutaj widzimy taką śrubkę. Musimy to odkręcić najpierw. Dobra, mamy to. Tą śrubkę sobie zostawimy. I teraz tutaj, nie wiem czy będzie widać, w środku jest taki robaczek, który przekręcając w lewo będzie nam zwiększał prędkość.
Ponownie na arenie treningowej, karabinek znowu naładowany, kartusz 200 bar. Dzisiaj muszę sobie zmienić prędkość. Tarczę ustawiłem na 15, no i co? 240 to jest mój cel na tą chwilę. Zaczynamy! Pokażę Wam z tej strony, jak to wygląda. Tutaj jest taki mały imbus i on wchodzi do tej dziurki. Kręcąc w lewo zwiększacie prędkość. To jest 15,6 Joule. 243. Ja bym tak zostawił. Poszła. 37. Cześć. No dobra, czas na podsumowanie. Pogoda dzisiaj nie sprzyjała niestety. Za chwilę zresztą będzie lało. Będzie padał deszcz. Karabinek R-Arms S400 w takim zestawie z lunetą Valiant Themis 1032. Myślę, że to super zestaw na początek. Stabilny. Można im postrzelać. Wiele lat temu kupiłem wersję Classic. Na dzień dzisiejszy na moją pierwszą wiatrówkę PCP również bym wybrał ten model na początek. To tyle na dzisiaj. Zostawcie jakiś komentarz. Dajcie znać, czy macie jakieś inne tipy na Waszą pierwszą wiatrówkę PCP. Dajcie znać, czy Wam się podobało. Łapka w górę. Dzięki. Trzymajcie się. Cześć. A ja sobie jeszcze postrzelam. Jak na odpuście.